Dzień dobry. Kolejny odcinek, słuchajcie, naszego API Express i dzisiaj naprawdę pokażę Wam coś, co Was po prostu wysadzi Was to z butów, bo mam rewelacyjny pomysł. Nie wiem, czy to zadziała, ale wydaje mi się, że słuchajcie, to będzie naprawdę sztosiwo takie, że straszna sprawa będzie, straszna sprawa. Tylko ja Was proszę, ja się nie mogę powstrzymać od śmiechu. Proszę, nie śmiejcie się. Nie śmiejcie się, słuchajcie, bo sytuacja jest naprawdę poważna. To nie są żarty. Słuchajcie, przez wiele lat, jeżeli chodzi o moje oko, miałem 0,5 na minusie. To powodowało, że miałem okulary głównie do jazdy samochodem. Bo o ile z bliska przy komputerze, jakieś tam, wiecie, lutowanko, jakieś elektroniczne sprawy, wszystko widziałem, na dalekie odległości nie za bardzo. Znaki, napisy, nie? I musiałem okularkę sobie do samochodu brać. Jestem już starszym panem, lata lecą, słuchajcie, 49 stuknie za niedługo i tu się już popsuło. Do tego jeszcze, to się przyznam bez bicia, zawaliłem troszeczkę, słuchajcie, nieurologowane cukry. Kto mnie ogląda dłużej, no to wie, jak ja wyglądałem, 125 kg żywej wagi, taka japa po prostu, nie? I to też rzutuje troszeczkę, jakby wiecie, te cukry, cukrzyca i tak dalej, to rzutuje troszeczkę na oko, popsuł się wzrok. I teraz byłem ostatnio na badaniach, bo robiłem sobie okulary takie do strzelectwa sportowego, żeby ochronne, nie? Jak tam, wiecie, czasami odbija, czy łuska z magazynka wyskakuje, czy nie z magazynka, tylko z komory wyskakuje, albo na przykład potrafi z ośki coś wrócić, nie? To są okulary takie specjalne, plastikowe, to jest taki wzmocniony plastik, że to puka, ale niewygodnie jest pod tym okular nosić. Więc ja znalazłem taki model okularów, gdzie po prostu mam wkładki takie jakby na nosek i robiłem sobie badania, żeby tam zrobić jakby dobre i tu mi się nie zepsuło. Jeżeli chodzi o tą dal, no to 0,5 na minusie dalej. Natomiast, słuchajcie, problem jest tego typu, że popsuło się już do czytanka. I tak jak dawniej człowiek brał na przykład jakąś tam karteczkę i sobie po prostu brał i czytał, to teraz no starsi, jeżeli oglądają mnie starsze osoby albo osoby, które mają generalnie na przykład właśnie okulary do czytania, no to wiecie, że bez okularów, nie, to trzeba sobie tutaj odległością sterować i czasami ręka za krótka. Trzeba by jeszcze kawałek odsunąć, ale już ręki brakuje, nie? I ci z Was, co mają dobry wzrok, słuchajcie, to nie śmiejcie się, bo to może Was spotkać, nawet nie wiecie kiedy. Bo mi to przyszło nagle, po prostu. Któregoś dnia poszedłem do sklepu, coś chciałem kupić, biorę z półki i nie mogę przeczytać, po prostu. I mi się wszystko rozmazuje, nie? Poszedłem do okulisty i się okazało, że w drugą stronę na plusiku już też są, nie? I słuchajcie, co to ma w ogóle wspólnego jakby z pszczelarstwem, tak? Ja tu mówię o strzelectwie, okulary na strzelnicy, do strzelania i tak dalej. Co to ma wspólnego z pszczelarstwem? A no oczywiście, słuchajcie, ma, bo wzrok właśnie, te okularki na plusie powodują, że my, już mówię my, bo wiecie, witajcie w klubie, ci z Was, którzy noszą plusy, my często mamy problem, nie widzimy jajeczek w komórkach. No po prostu. Choćby skały, srały nie widać. Próbujesz tak, pod światło, tak, siak, tak. Pamiętasz te czasy, kiedy brałeś ramkę i nawet malutki przecineczek na dnie komórki był widoczny, a teraz... Niestety, i tu jest problem, bo na przykład taką, wiecie, już 2-3-dniową larwę, taką podlaną mleczkiem, to mleczko się błyszczy, takie białe, jest perłowe na tym dnie komórki, to widać, nie? Tłuste takie larwy na całą komórkę, no to wiadomo, to nawet, słuchajcie, jak macie tam parę dioptrii, to i tak widzicie, ale jajeczko świeże, albo taka świeża jednodniowa larwa dopiero co? Nie za bardzo bez okularków, a oczywiście, skoro są to, słuchajcie, okulary do czytania, to bardzo często się ich po prostu nie nosi, tak? Bo jeżeli ktoś ma minusy i potrzebuje je w takim codziennym życiu na przykład, to najczęściej mamy je po prostu na nosie, bo bez tego byśmy nic nie widzieli, tak? A bardzo często mamy tak, że wzrok taki normalny mamy dobry, ale potrzebujemy właśnie do czytania, do patrzenia i tak dalej i te okulary najczęściej gdzieś tam leżą koło szafeczki w domu, jakiejś tam szafki nocnej, jakiegoś stoliczka, gdzie my tam czytamy, nie wiem, program telewizyjny, gdzie my tam coś robimy przy komputerze i potrzebujemy, nie? Najczęściej tam. Idziemy na pasiekę robić i nie ma ich. No rozwiązaniem byłoby mieć na przykład kilka par okularów i tak jak ja na przykład mam mazak do znakowania matek, zawsze mam w kieszeni tutaj, bo jak mam jakąś taką, wiecie, nie, co się tam sama wygryzła i tego, to ja jej zawsze jak znajdę, to kropkę robię i po prostu mam zawsze w kieszeni. No powinienem też mieć zawsze jakby okulary.
I słuchajcie, znacie to. Prawdopodobnie są wśród was tacy, którzy widzą te jajka. Nie ma problemu. To niestety, skip, nie oglądajcie dalej, bo dla was to nie będzie nic ciekawego. Natomiast wszyscy ci, którzy mają problem i no do tej pory, wiecie, no można lubkę, można coś tam, no ale trzeba to pamiętać, żeby to nosić, wiecie o co chodzi, nie? I tu nam przychodzi, słuchajcie, odcinek AliExpress i AliExpress i rzeczy, które można kupić. I dlaczego ja się śmiałem, słuchajcie, na początku odcinka? Bo mam pewien plan, który mam nadzieję, że się rewelacyjnie sprawdzi właśnie do pokazywania nam, czy w rodzinie są jajeczka, czy ta matka jest, czy czerwi. Drodzy panowie i panie, przedstawiam wam mikroskop dla dzieci. Mikroskop dla dzieci, słuchajcie, taka sytuacja. Co więcej, mikroskop dla dzieci ma taką wstążeczkę, że można sobie na szyjce powiesić i pójść na pasiekę z dyndającym, słuchajcie, mikroskopem. Oczywiście link do zakupu na AliExpress dam wam na dole. Zaraz jeszcze kręcę odcinek pszczelego vloga, bo ludzie się dopominają. Mówią, kurde panie, pszczelego vloga pan kręć. Także zaraz właśnie idę kręcić pszczelego vloga, bo mam tam odkłady mam do sprawdzenia. Więc sprawdzimy sobie, słuchajcie, czy działa. Taki oto plastyczek, ekranik. Nie widzę tutaj żadnych baterii. Poczekajcie, bo nie wiem, czy właśnie nie będę musiał pójść po baterię. 600 mAh bateria. Nie, czyli będzie chyba wbudowana. Kamerka, lampeczka, jeszcze będzie, słuchajcie, podświetlenie. Będziemy sobie mogli śruba tutaj. I mi się wydaje, słuchajcie, że to jest śruba, ale nie mam... A nie, mam. Mi się wydaje, że to jest śruba taka zwykła, standardowa, fotograficzna. Taka na przykład, którą ja mam tutaj, mam taki, wiecie, do telefonu, jak nagrywam. I tu są te takie, no to jest jakiś tam standard, no to będzie chyba to, tylko że czekajcie, tak? O, proszę bardzo. Czyli jak macie jakiś statyw czy coś, nie? Można sobie cyk, tu mikroskopek i jedziemy z tematem. Czyli tak, bardzo fajnie, niby głupia rzecz, nie? Takie gniazdo właśnie na a jednak ma. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Słuchajcie, instrukcji, wiecie, instrukcje to nie dla nas, my to nie czytamy instrukcji, nie? Co my tu mamy? Piękny jakiś kotecek, taki. No co, no włączymy sobie, tu przycisk, jest. Jest, było napisane, świeci po gałach. Czekajcie, gdzieś tu da się wyłączyć, tu jest jakieś lampeczka. No, jest lampeczka. Tylko, bo tu mam zamknięte, dlatego nic nie widzę. Czekajcie, może jednak lampeczkę sobie włączę. Widać moją skórę czy coś? Nie, nic tu nie widać. O kurde, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie widać. No, słuchajcie, moją rękę tutaj, to jest linia papilarna, zobaczcie, o. Tu, to normalnie to jest ta taka linia papilarna. Kurde, powiem wam, że ładnie zbliża. Ładnie zbliża. No trzeba by jednak instrukcję poczytać, bo jest tu parę przycisków. Jest przycisk z aparacikiem, więc prawdopodobnie będzie można zdjęcie zrobić. To jest też super fajne. Tu mi się wyświetla u góry karta pamięci. Czekajcie, bo tu może wyłączę to światełko, żeby mi to nie świeciło. O. Tu u góry jest, że nie mam karty pamięci, więc gdzieś tu się będzie wkładało. Jest tutaj gniazdo na USB. Tu jest karta pamięci po drugiej stronie. No, więc będzie można robić prawdopodobnie większą ilość zdjęć, albo może nawet filmy kręcić. To by było ciekawe, bo byśmy sobie może łażącą warozę nakręcili. Zobaczymy, czy tylko filmy, czy tylko zdjęcia. Jak naciskam, to wyskakuje tylko taki aparacik i taki zielony ptaszek. O, czyli zdjęcie chyba zrobiło. Przytrzymam może. No TF card. No nie, dobra.
bo nie wiem, słuchajcie, też jak długo to wytrzyma mi, bo nie wiem, czy to jest w ogóle naładowane, czy nie naładowane. Instrukcja jest do tego, no polskiego nie ma jak zwykle, ale myślę, że to nie jest problem, bo teraz, słuchajcie, tak, jest po angielsku, każdy z nas zna angielski, zresztą można do czata GPT, do tych wszystkich innych ewentualnie Googlem, tym obiektywem Google Translate tam jest, także dobra, bo gadam, a my, słuchajcie, musimy iść przetestować nasz rewelacyjny mikroskop, czy będzie jajeczka widać w ulu, czy nie. I mam nadzieję, że to będzie super fajne i słuchajcie, pokupujecie. Niedużo kosztuje, znaczy niedużo, no to jest też kwestia, wiecie, dyskusyjna. 8 dyszek za taki mikroskop, ale jak macie dzieci, to ja myślę, słuchajcie, że możecie takiego kotka kupić. Dzieciaki sobie tam, nie wiem, mrówki pooglądają, jakieś tam listki, coś fajnie, nie? A wy potem im to gwizdniecie na pasiekę i wiecie. I to jest taki zakup jakby w pełni legalny, bo przecież kupiliście mikroskop dla dzieciaków, żeby fajnie się bawiły, żeby to, a że wy to na pasiece później używacie, bo dzieciakom to się za 2 dni znudzi, no to już tam inna sprawa, nie? Także lecimy na pasiekę i zobaczymy, jak nasz kocurek się będzie sprawował i czy nam pokaże jajeczka. Ok, przeglądy sobie zrobiłem tam, gdzie miałem sobie zrobić, więc wybierzemy sobie jakiś ul, żeby nasz mikroskopek, słuchajcie, potestować. I zaraz zobaczymy, jak to tam w nim widać i czy w ogóle cokolwiek. O, matka na pierwszej ramce, dobra, czekajcie, to może wyjmę sobie delikatnie następną. Tu może nie być dużo widać, bo jest ładnie posklepiona. I to jest właśnie ten problem. Kurde, nie ma teraz gdzie tej ramki po prostu... Nie ma gdzie tej ramki odłożyć. Tu jest jakaś miseczka matecznikowa jeszcze. Co to jest? No nie ma tutaj nic. Dobra, sama miseczka. No słuchajcie, całkiem ładne rameczki jak na odkład, nie? Mam nadzieję, że to leczenie tym kwasem szczawiowym ładnie podziałało. No ale patrzcie na to, kurde. Nie będzie co mikroskopować chyba. No i to widać, bo to jest trzecia ramka z czerwiem. Tu widzę, że jest czwarta. O, pokleiły, kurde, ramki między sobą. Takie mostki porobiły. Kurde. No. Nie będę tego wyciągał. Porażka jakaś. Tak mnie poprzyklejały do tej następnej ramki. Ale co to było? Był jakiś czerw? Nie, było w ogóle nieodciągnięta węza. O, tu są jajeczka. Widać, słuchajcie, zobaczcie na to. Widać, że to jest taka ramka, którą one zrobiły ze zgryzionego materiału. Tutaj jeszcze nie ma w tym odkładzie woszczarek za bardzo, nie? Bo widzicie, że cała ramka tutaj ma końcówki komórek, ma ciemne. To jest wszystko wosk zgryziony po prostu ze starych ramek, nie? Dobra. Włączamy sobie kotka pięknego. Przykładam, słuchajcie, do tego. Muszę tutaj pokręcić. A, tak, naklejkę będę oglądał, kurde. Miałem zamknięte naklejką i zadowolony. Ło, ja cię kręcę, słuchajcie. Słuchajcie, rewelacja. Kupujcie to. Nawet tak. Słuchajcie, nawet tak, żeby dzieciakom pokazać larwę i jajko z bliska. Czekajcie. Bo nie wiem, czy utrzymam. O, zaraz wam pokażę. Patrzcie na to w ogóle. To jest, słuchajcie, rewelacja. Patrzcie, jak te larwy widać. I mamy tutaj taką fajną, akurat taki fajny plaster, że tu mamy
No akurat pszczoły się przypatoczyły. Tu mamy grube larwy. Jak idziemy tutaj na boczki, to mamy trochę mniejsze, trochę mniejsze, trochę mniejsze na zewnątrz. A tu proszę bardzo, patrzcie jakie jajeczko. Nie czytałem instrukcji obsługi, więc nie wiem, czy nie można gdzieś tutaj zbliżyć. O, można jeszcze zbliżać. Tutaj, tymi z boku. Tutaj wiem, że można zdjęcie zrobić. Pyk, to zrobię zdjęcie. Tutaj sobie weźmiemy jakąś larwę. O, proszę bardzo. Pyk, zrobimy jej zdjęcie. Pójdziemy tutaj trochę na plaster. O, ale patrzcie, jak widać to jajeczko, jakie ono jest w ogóle ostre. Zdjęcie. Ha. No nie, no powiem wam, że kurde, podoba mi się to bardzo. Podoba mi się to bardzo. Jak małe dziecko po prostu będę się tym bawił. Tu patrzcie, komórka pusta. Tu komórka pusta, a tu proszę, jajeczko. Czekajcie, spróbuję ustawić na jajeczko, jak to można tak, oddalić można. Zbliżyć. Czekaj, a bo to trochę... To w ogóle można jeszcze tutaj regulować ostrość. Patrzcie, teraz na jajko ustawiłem, teraz trochę za bardzo, za daleko. O, patrzcie jak to jajeczko tu wygląda. Kurde. I tu można nawet na ten... Przed chwileczką tak ustawiłem, o, zobaczcie. Tylko czekajcie, bo może to światło wyłączę. A nie, bez światła to nie. Jak krawędź komórki można zobaczyć w ogóle. Patrzcie, jajeczko, ustawiamy sobie ostrość na komórkę tutaj. To widać normalnie strukturę, te takie małe... Uuu, rewelacja. No i słuchajcie, kurde, jestem zachwycony. Jestem zachwycony, słuchajcie, tym mikroskopem. To jest zabawka nie dla dzieci, to jest zabawka dla dorosłych ludzi po prostu. Tu muszą zmienić ten napis. To nie dla dzieciaków, dla kidziaków. Czekajcie, obadam w ogóle, bo tu latareczka jest. Jak to wyłączyć? O, dobra. Obadam, bo skoro udało się tu zrobić zdjęcia, to jest zbliżanie. O, mam. Mam, słuchajcie, zdjęcia. Trochę, o, tu mi fajne ostre wyszło. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Jajko w komórce. No, tu trochę nie trafiłem, ale jest piękna larwa jest. No, trochę mi się tutaj rozmazało, ale proszę, zobaczcie. Jest, widzicie? Jajeczko w komórce jest. Jajeczko w komórce, po prostu takie widoki. No i tutaj larwa taka troszkę nietrafiona, troszkę nie halo. I jedna mi wyszło takie jajeczko, ale nie ostre. Zabawka, słuchajcie, pierwsza klasa, baczcie. Pierwsza klasa. Jest kabeleczek USB, USB-C. Zaraz tutaj to stryknę, podłączę, naładuję. Jeszcze poczytam. Czekajcie, zerkniemy. English jest pierwszy. Tak, tak, ładuj. O, tu mamy tak. Up, capture, czyli zdjęcie, down. 2,4 cala ma wyświetlacz. Tak, jest tripod hole. Karta slotów TF, LED light, charging port, tralala. Tylko czekajcie, zobaczę, żeby wam powiedzieć, czy ewentualnie to robi filmy, bo to mnie najbardziej właśnie interesuje, czy jest możliwość zrobienia na przykład filmu. I wbudowany insert a personal storage card to shoot videos. Tak, czyli jak będzie karta pamięci, to będzie można strzelać wideo. Z tego by wynikało. Da się to podłączyć do Windowsa 7, 8, 10, 11.
Na Maca też się da podłączyć. Tu są jakieś, co? Ładowanie, memory card. 2,4 cala ma ekran, 2 megapiksele. No niedużo, no ale wiecie. JPEGi i wideo kręci w AVI, ale nie widzę tutaj rozdzielczości tych wideo. Będę musiał poszukać, dobra, to już jest niemiecki, czyli za bardzo szczegółów tutaj, słuchajcie, nie ma, jeżeli chodzi o wideo i rozdzielczość na przykład tego wideo. Powiększenie jest razy 1000, tak tutaj jest napisane. Jeszcze tu zobaczę, 100% naładowania, karta. No nie, słuchajcie, nie ma żadnej rozdzielczości. Znaczy jak podłączę do komputera, to pewno zobaczę zdjęcie, w jakiej jest rozdzielczości. No podejrzewam, że filmy to do 64 giga, karta, no, nie, niestety. Karta C10 albo wyższa. Ale słuchajcie, nawet niech to ma jakieś tam, nie wiem, 1080 albo te 720, to kurde, to już jest fajne takie nie? Będzie można fajne takie, wiecie, birole robić do filmów na przykład, larwa, czy coś tam, nie? Albo nagrać sobie, postawić sobie to, jak jest larwa, taka podlana mleczkiem, to wiecie, ona się tam kręci, ona tam, to mleczko sobie tamtego, nie? Puścić, nagrać to, no, tak na, wiecie, całą kartę zawalić takim długim filmem 3-godzinnym, a potem zrobić timelapsa takiego szybkiego, ona tak także widzicie, z prostej zabawki, ja się czasami, słuchajcie, czasami to się cieszę jak głupi do sera właśnie z takich prostych rzeczy, nie? Taka fajna zabaweczka, a sprawiła mi dzisiaj sporo radości, mam nadzieję, że jak sobie kupicie taką, to też wam sporo radości jakby to sprawi. Ja mówię, jeżeli macie dzieci, jeżeli macie wnuki, to możecie kupić po prostu, tak, żeby im sprawić radość. One sobie to pooglądają różne rzeczy przez to. Niekoniecznie jajka, niekoniecznie wulu, jakieś może, nie wiem, liście, jakieś zwierzątka, może martwą pszczołę na przykład, może gdzieś tam, nie wiem, weźmiecie osyp z dennicy na przykład i warozę sobie w tym pooglądacie, nie? No możliwości jest dużo. Także dzięki za oglądanie naszego API Expressu. Pomysły na kolejne odcinki mam w głowie, a jeżeli Ty znasz coś super fajnego właśnie z AliExpress albo temu, co Ci ułatwiło życie w pasiece na przykład, no to oczywiście dawaj znać. Kupię, przetestuję, nagram film i będzie super fajnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.